Dzisiaj króciutki odcinek, ale wydaje mi się, że bardzo, bardzo ciekawy. Czy ktoś z Was z nadmiaru lenistwa albo z nadmiaru pracy zastanawiał się nad tym, ile taka kurka wytwarza ciepła, ale w watach? Czyli tak jak żarówka, jak telewizor, jak wszystko, co bierze prąd z gniazdka. No więc ja sobie poszperałem, myślę sobie, dowiem się. To jest taka informacja dosyć potrzebna. Jak macie kurnik, w zależności czy jest ocieplony, czy nie, oczywiście to wszystko na to wpływa. Znaczy one dalej wydzielają taką samą ilość ciepła, natomiast jak to ciepło zwiewa. Ale ja chciałem się dowiedzieć, mając ogrzewanie w takim izotermie 750W, ile kur muszę mieć, żeby te 750 W ogrzewania z gniazdka wyłączyć i żeby one zrobiły tą samą temperaturę i o ile stopni ją podniosą. Więc słuchajcie, kurka daje w stanie spoczynku od 10 do 15 W ciepła. Natomiast jak jest aktywna i sobie tam gania, to nawet od 20 do 30 W, czyli właściwie razy 2. No, niestety w nocy kurki śpią jak są w kurniku, więc przyjmijmy do naszych wyliczeń, że taka kureczka daje 10 W, czy tam 15. Więc aby wyłączyć tę grzałkę, którą mam i żeby podnieść 10 m2 o 5 stopni temperaturę, potrzebujemy 50 niosek, czy 50 kurek. Wyobrażacie to sobie? Także jeśli jest 0 stopni na dworze, nasze 50 kurek trzyma w kurniku, tego typu kurniku, około 5 stopni więcej, czyli jest 5 na plusie. Jeśli teraz dodatkowo włączę nasze ogrzewanie 750 W na godzinę, to temperatura wzrośnie o następne 5 stopni. Także nasz kurnik ma 10 m2, nie wiem czy już o tym mówiłem, i jest tak powiedzmy średnio izolowany. Jeśli macie teraz coś bardziej zaizolowanego, na pewno ta temperatura o tych kilka stopni będzie większa. A ja mam pytanie, a na przykład jeżeli chodzi o rasy kurek, wiadomo, kurka każda da, tak jak powiedziałeś, odpowiednią taką samą ciepłotę ma ciała, natomiast przy kurkach pewnych ras, no te ocieplenie kurnika no nie jest takie wymagane. Tak, znaczy nie tak mocno jak na przykład przy leghornach. Na pewno mniejsze kurki, czyli leghorny, zielononóżki, z tych ras takich bardziej, akurat zielononóżka, no bo jest mała, kubaturowo, daje mniej tych wad ciepła. Natomiast rosa i większe, które mają większą masę, dają więcej, ale też pamiętajcie, że one jedzą więcej, więc to tak jakby innego typu utrzymanie. My jak zjemy, czy napijemy się czegoś, też nas rozgrzewa jedzenie. To samo jest z kurkami. Tak jak jeden z widzów nam powiedział, za co bardzo Ci dziękujemy, są pewne kurki, o których podzielimy się później. Możecie poczytać komentarze, albo po prostu kiedyś je zobaczycie u nas. Niosą jajka do minus 20 stopni. Są bardzo, bardzo dobrze zaizolowane i ich pokrycie pióra są gęste. Także no, jak macie słabe, zaizolowane kurniki i chcecie mieć zdrowe kurki, które tak niosą rzadziej jajka, niosą mniej więcej tak jak zielononóżki, czyli około 180 jajek rocznie. Oczywiście to jest przy perfekcyjnych warunkach. Ja sądzę, że zielononóżka wcale tyle nie niesie. Mniej więcej bym powiedział co trzeci dzień, bym pewny, że niesie teraz w zimie. Także taka ciekawostka. I co Wam ona da?
W bardzo łatwy sposób możecie przeliczyć wielkość waszego kurnika, czyli metry kwadratowe. Ja oczywiście to przeliczyłem w metrach sześciennych, ale przyjąłem, że taki średniej wielkości kurnik ma około 2 metrów, pewnie 2,20, czyli to jest kubatura się wtedy robi, nie metry kwadratowe. I cisza tam, gówniary. I ma 10 metrów w obwodzie, czyli w sumie około 23 metrów sześciennych jest kubatury. I teraz, jeśli macie na przykład kurek 10, czyli 5 razy mniej, to takie kurki dadzą wam nie 750 W ciepła, tylko 70, przepraszam, 5 razy mniej, no to ile gdzieś 125, coś tam w głowie sobie liczę. Czyli bardzo malutko, ale wtedy jak macie 10 kurek tylko, nie warto, i bardzo ważna rzecz, widzicie, ja trochę skaczę myślami. I bardzo ważna rzecz, jak nie planujecie mieć dużej ilości kur, nie warto budować na zaś dużej ilości dużego kurnika. Znacznie lepiej dostosować je na przykład według wytycznych 4 kurki na metr kwadratowy. Dodatkowo zaizolować bardzo dobrze, wrzucić tych kurek, czyli robimy gdzieś 2 metry kwadratowe, 10 kurek tam wrzucamy. Mi się wydaje, że to jest bardzo dobra dla nich powierzchnia i mocne ocieplenie i będzie im całkiem dobrze w tym kurniku. Wytyczne mówią, że w kurniku, 2 lata temu mówiły, że można w kurniku na metr kwadratowy mieć 4 do 5 kur, teraz można mieć 3, także nie wiem co się zmieniło z tymi kurami. Według naszej oceny, jeśli chodzi nawet o ciepłotę ciała i o tym jak się mieszczą, 3 kury na metr kwadratowy jest to bardzo mało. Chyba że tu chodzi o kurniki, wiecie, które skóry nie są wypuszczane na zewnątrz, czyli u nas tylko właściwie tu śpią i zawsze otwiera się klapka i one sobie wychodzą i mają wolną przestrzeń i może to jest inaczej traktowane, bo może to takie bardziej, wiecie, zamknięte jak ludzie mają i pewnie tak. I tu bym się zgodził, no bo te kury non stop jakby są w jednym zamkniętym pomieszczeniu i może 3 na metr to jest dobry pomysł. Natomiast w kurnikach tej wielkości uważamy, że nasze 50 kur jest absolutnie za mało. One nawet połowę grzęd nie zajmują. I jest ich większa ilość by spowodowała znacznie bardziej komfortowe warunki cieplne w środku. A tak na przykład jeśli jest poniżej 5 stopni na zewnątrz, czyli w środku mamy już 0, to ja włączam tam ogrzewanie, żeby podbić im temperaturę właśnie o te 5 stopni. A gdybyśmy mieli więcej kur, o 20, może 30, one by wspaniale się tam mieściły. A jednocześnie temperatura byłaby lepsza. No a wiadomo, temperatura lepsza to macie szansę na jajka, bo nieśność bardzo mocno jest ograniczona poniżej 5 stopni, a w ogóle w ujemnych temperaturach to chyba już kurki się nie niosą. Także jeśli chcecie ją utrzymać, to my zalecamy, żeby pomieszczenia były mniejsze, ładnie wypełnione kurkami, odpowiednio po prostu do waszych potrzeb i ewentualne dogrzewanie, no bo kura je bardzo dużo i w zimie, i w lecie, a jak wam jajek nie nosi w ogóle przez na przykład tydzień czasu, no to tak trochę średnio, bo my też chodzimy wtedy głodni i wkurzeni. Jeszcze na szybciutko, co można zrobić, aby podnieść w jakby najmniejszy sposób właśnie temperaturę w tym kurniku, oprócz dodawania kur, o których mówiłem wcześniej. Ściółka, gruba ściółka, trocina 20 cm, ona razem z ich odchodami się łączy, zaczyna kompostować i wydziela naprawdę spore ilości ciepła, to naprawdę pomaga, szczególnie, że też jakby izoluje was od podłogi. My tu mamy, jak widzicie, one sobie pod spód się chowają i w lecie i w zimie bardzo lubią te miejsce, ale przez to tam wiatr może hulać i jest na pewno tam zimniej, więc ostudzałoby nam kurnik, gdyby nie to, że właśnie mamy grubą warstwę ściółki. My mamy zrębki zrębki z trocinami. Druga sprawa, oczywiście izolacja. My już od jakiegoś czasu się z nią nosimy, no to jest następna spora inwestycja, to nie jest taki mały budyneczek, ale chcemy to zrobić, bo na pewno nie ma nic gorszego jak wyprodukować ciepło, które jest po prostu przez dach sobie znika, no bo tam mamy, jak wiecie, taką, nie wiem, to się pleksę
bezbarwną, żeby wpadało światło. Super sprawa, bo bardzo wcześnie się zaczyna dzień, ale tutaj też mamy tą naszą szybę, więc będą miały dzień wcześniej zaczęty, ale nie będzie uciekały takiej ilości ciepła. Na pewno im to mocno komfort zwiększy. Ja myślę też, że wtedy przez to, że nie ma różnicy temperatur, woda się również nie skrapla na suficie, nie kapie, więc i ściółka będzie dłużej sucha i ona tutaj już jest naprawdę chyba 5. miesiąc? Chyba tak. Coś 4. czy 5. miesiąc. Niewiarygodnie super sprawa. Fakt, że myśmy tam chyba przyczepę tego nawieźli, no, gruba warstwa po całości i dużo już tutaj one wyniosły na zewnątrz, ale naprawdę super sprawa. No i oczywiście, no ale to już druga sprawa, to jakąś grzałkę włączać w te najgorsze dni. Nam się teraz zaczynają dni noce po minus 10 i takie 2 czy 3 noce będziemy mieli, więc ja na pewno tą grzałkę włączę, żeby im trochę pomóc jakby przeżyć tą zimę. Na dzisiaj to już by było tyle. My się z Wami żegnamy. Troszeczkę o innej porze dnia, jak widzicie już jest ciemno. Ale zapraszamy Was w niedzielę o godzinie 10 na naszą sagę przyziemną, w której pokażemy Wam nasze zmagania z drenażem, bo drenujemy tutaj pastwiska dla naszych pociech. Właśnie o, tutaj. Tak. I nie tylko. Również pokażemy Wam jajeczka perlicze, jakie przyszły do nas i będziemy je inkubować. Czy jesteśmy zadowoleni, czy nie, to zobaczycie w następnym odcinku. Niespodzianka. A? Sprzętowa. No Ale to jeszcze nie będzie. nie wiem, o czym Marcin mówię, ale zobaczymy to w niedzielę. Dobra, do usłyszenia, hej!